Skutery to niesamowite środki transportu pozwalające na bezproblemowe przemieszczanie się, które wymaga minimum umiejętności. W swoim życiu widziałem i jechałem na wielu skuterach, czyli 4, ale zastanawiałem się ostatnio, jakie jest top 10 skuterów, więc oto one. Zacznijmy od skutera, który prawdopodobnie został zaprojektowany przez ludzi pod wpływem. Killera GP800 zawiera włoską V2 o pojemności 839 cm3, która oferuje aż 70 koni mechanicznych. I oczywiście niesamowity dźwięk. Skrzynia biegów jest oczywiście automatyczna, a skuter jest w stanie osiągnąć 200 na godzinę, co na skuterze musi być niemałym przeżyciem. Prowadzenie może potencjalnie zniszczyć ponad 200 kg, co chyba trochę nie klei się z cechami skutera. W dodatku włoski design, ale też wykonanie, więc w porównaniu do japońskiej konkurencji jest trochę gorzej. No i mamy też schowek pod siedzeniem. Kolejny oferuje to samo i coś jeszcze. Honda X-ADV to skuter idealny na wieś. Ma wszystko co Killera, ale jeszcze dodatkowo nadaje się do jeżdżenia po wertepach. Też mamy tu dwucylindrowy silnik, jednakże w rzędzie i o pojemności 745 cm3 oraz mocy 58 koni. Aczkolwiek najlepsza jego część to skrzynia. 6-biegowa dwusprzęgłówka. Ten, kto zna to rozwiązanie z samochodów, wie, że można jej używać w trybie automatycznym lub ręcznym. Ja to sobie po mieście i mam wyjajcone, po prostu jadę na automacie. Chcę powachlować biegami, przełączam skrzynię i wachluję biegami. Skuter prezentuje się nowocześnie, ma naprawdę fajne linie. Podwójne tarcze z przodu, napęd łańcuchem, oświetlenie LED, schowek pod siedzeniem i cyfrowy prędkościomierz. W dodatku szprychowe koła z oponami, które zamieniłbym na takie z trochę bardziej agresywnym bieżnikiem i jest to dla mnie pojazd idealny. Takie naprawdę udane połączenie dwóch światów skuterów i motocykli. Twój za jedyne 54 000 złotych. Tak, jak możecie się domyślić, jestem aktualnie młody i biedny, więc zejdźmy na ziemię. Ponieważ jestem fanem włoskich skuterów z lat 90., sprawdźmy tego najbardziej przekombinowanego. Chociaż może nie, ale i tak jest przekombinowany. Oto Italjet Formula. Trochę bardziej cywilizowany brat pociupanego dragstera. Jego cechą charakterystyczną jest przednie zawieszenie oparte na zwrotnicach, co wygląda wręcz nieziemsko na skuterze, którego włoska stylistyka nie może się nie podobać. No naprawdę, jak można popatrzeć się na ten skuter i nie stwierdzić, że jest zajebisty? Występował w 3 wersjach. Dwusuwowe 50 chłodzone powietrzem lub cieczą oraz mój faworyt. Dwusuwowe, dwucylindrowe 125 chłodzony cieczą z podwójnym tłumikiem. Jest zblokowany do 15 koni i choć nie mogłem znaleźć informacji w internecie, to z pewnością da się z niego wyciągnąć ponad 20 po modyfikacjach. W piździku, który waży nieco ponad 100 kg, musi być to naprawdę niezła jazda. W dodatku ma tarczy z przodu i z tyłu, co pozwala dobrze zahamować. A także nie jest też jakoś astronomicznie drogi. Nietypowy skuter dla, co by nie mówić, nietypowej osoby. Na szczęście 2 kolejne skutery to typowe skutery dla typowych leśnych upalaczy ze wsi. 4-suwowy chłodzone powietrzem Baotian BT49QT. Ma 3 konie mechaniczne i tak to chiński skuter, jakiś musiał się tutaj znaleźć. W zależności od wersji wygląda albo fajnie, albo jak typowy chiński skuter. Zalety: mało pali i części są tanie. Wady: jak to w chińskim głównie wszystko się odkręca i rozpierdala. Jednym słowem, skuter sam dokonuje autodestrukcji. Jeśli lubisz robić enduro skuterem i pizdować go niemiłosiernie, to Baotian za śmieszne pieniądze spełni te wymagania. A tak naprawdę wybrałem go, bo ma tak nieinspirującą nazwę. Na to miejsce można wstawić dowolny chiński skuter. Tu wstaw dowolny chiński skuter. Za to jeśli chcecie chiński skuter z inspirującą nazwą, to wybierzcie, uwaga, skuter Soprano. Ma śmieszny błotnik z przodu i ta nazwa. Możecie poczuć się jak jakiś włoski mafiozo o nazwisku Soprano, który ochrzcił tak swoje narzędzie zbrodni. Zbrodni polegającej na popierdalaniu po polu jakiegoś chłopa ze wsi, ganiającego wszystkich widłami. Mówiąc o włoskich mafiozach, przenieśmy się na chwilę na lokalną wieś gdzieś pod moją altanką, gdzie jeden z nich zapomniał dodać oleju do paliwa. Wystąpiło zatarcie stulecia, a brak papierów połączony z kosztami naprawy sprawiły, że został odholowany. Więc jakie zalety ma żółty Piaggio Typhoon 125, który jest zatarty? Możecie sobie na niego siąść, wyobrażać sobie, że robicie V-Maxa na jedynej nadającej się do tego drodze we wsi, popatrzeć jak jest zbudowany, admirować jego niecodzienne rozwiązania, ewentualnie polecieć na nim z górki. Dobrym pomysłem jest też powyciąganie wszystkich części ze schowka, takich jak to co zostało zatarte, lub to, co znalazło się tu przypadkiem. A na koniec dnia stwierdzić: biedny skuter, szkoda, że stoi. Odkąd obejrzałem Fulikuli, zapragnąłem żółtej wespy. Tak zaczyna się pierwszy film na tym kanale. Tak zaczęła się też moja chcica na posiadanie żółtej wespy Super Sport 180 z 1965. Nie wiem co mnie pociąga do tych starych wesp, ale ich wygląd jest dla mnie po prostu świetny. Coś czego nie widzi się na co dzień. Zamiast ramy zastosowano tu monokok, co nadaje skuterowi smukłej sylwetki. Dwusuwowy silnik ma pojemność 181 cm3, 10 koni i chłodzenie powietrzem, co daje mu charakterystyczny dźwięk.
Skrzynia jest manualna, ma 4 biegi i zmienia się je poprzez kręcenie lewą manetką. Wespa osiąga 105 km na godzinę, choć można zawsze coś podkręcić, bo stare Wespy to dobre materiały na tuning. Ogólnie mówiąc, skuter ma tyle charakteru i ciekawych, niecodziennych rozwiązań, a zarazem jest prosty w budowie. Najlepiej w żółtym kolorze i z rejestracją, na której występuje 5656 i oczywiście tym. Coś, co miało być Wespą z powodów ekonomicznych, zostało tym. Błękitnym Tajfunem 50. Przedstawiciel debiutujących w jego czasie skuterów ze skrzynią CVT. Kosztował mniej niż 2000 zł i daje mnóstwo frajdy. Między innymi dlatego, że waży tylko 78 kg i ma jak na 50 aż 4 konie. Silnik jest dwusuwowy, a olej dozuje się sam. Natomiast spalanie to nieco mniej niż 4 litry na setkę. Co w sumie jest trochę dużym wynikiem, jakby nie patrzeć. Wkurza tylko to, że rezerwa 5,5 litrowego zbiornika świeci się, gdy mamy jeszcze 2,5 litra. A za to kontrolka oleju świeci się, gdy zostało go z 50 ml. Jego opony i wygląd strasznie mi się podobają. Po prostu jest to pojazd, za którym idąc do domu jeszcze się oglądniesz. Choć niektórzy mogą uznać mnie za totalnego idiotę i debila, oglądającym się za skuterami. O nim powstał film, więc jeśli chcesz wiedzieć więcej o błękitnym skuterze, zapraszam tutaj. Mimo iż nie lubię chińskich skuterów, to nawet je da się polubić, jeśli mają wokół nich miejsce różne sytuacje. Tak było z tym, tutaj pierwsze spotkanie z tym potworem. Skuter kolegi, legendarny Generigium 50cc, którego oficjalny tuning na cylinder 70 rozpoczął się 11 lipca 2023 roku. Okazało się, że zestaw nie pasował z powodu rozmiaru stworzenia 12. Następnie 14 lipca podeszliśmy do założenia z powrotem oryginalnego cylindra, co z powodu braku nowych części skończyło się założeniem 1,5 pierścienia. Oczywiście skuter nie odpalił, kto by się spodziewał. Został on przeniesiony do piwnicy, gdzie zostało zrobione to legendarne zdjęcie. Potem znalazł się pod blaszakiem i o dziwo nie został rozkradziony, a następnie zabrany z powrotem. 7 maja tego roku została podjęta kolejna próba ocylindrowania o pojemności 70cc. Remont trwał, wszystko zostało założone zgodnie z planem. Skuter odpalił, jechał jak nowy. A potem się cylinder. Cóż, nikt nie był certyfikowanym mechanikiem, choć nikt nie wie, co poszło nie tak. Może dlatego, że każdy miał w dupie docieranie. Zdecydowanie to sprawiło, że jest to jeden ze skuterów, a zostanie zapamiętany jako skuter 1,5 pierścieniowy. Na miejscu pierwszym skuter, który przeżył wszystko. Również nie został poprawnie dotarty, choć z trudem się trzyma, nie ma w nim wad. Pędzi, choć z trudem oddycha, a jego kierowca jest mistrzem rozjebanych dróg. Oto on, laureat pierwszego miejsca. 4-suwowy Romet 747. Kupiony nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. Jego Bendix był manualny, to znaczy trzeba było przychylić skuter, żeby go odpalić, no a potem się zepsuł. Olej jest tu pobierany w ilościach, ile wlejesz, tyle spali. Skuter do wszystkiego i do niczego jak najbardziej nadaje się do jeżdżenia po lesie, jak i po drodze. Aktualnie jego stan techniczny to potężne zatarcie, aczkolwiek odpala. Skuter tak legendarny, że masz swój wpis na Wikipedii i uwaga, był produkowany w Polsce. W sensie był składany w Polsce. Części przychodziły i tak z Baotianu. I w sumie to nawet nie wiem, co mam więcej powiedzieć. To po prostu chiński skuter. Nawet nazwy nie ma fajnej jak Soprano. Ale z pewnością razem z Jumpę 50cc zostanie zapamiętany jako skuter mistrza rozjebanych dróg. To wszystkie skutery z top 10 skuterów. Macie może jakiś skuter, który jest równie legendarny co te ostatnie? Jeśli je macie, to napiszcie w komentarzu. A ja za ten czas idę odpocząć od skuterów. Trzymajcie się, cześć!